Witajcie w kolejnym odcinku Bez Celibatu Plus, czyli właśnie tej audycji, w której w odróżnieniu od naszej głównej linii Bez Celibatu nie mówimy o jakichś aktualnych wydarzeniach, ale rozmawiamy z zaproszonymi gośćmi o różnych kwestiach, które szczególnie ich zajmują, którymi się zajmują zawodowo, albo po prostu szczególnie dobrze się na nich znają. Ja się nazywam Filip Kegel, po raz kolejny mam okazję pełnić rolę prowadzącego. I dzisiaj są ze mną dwie rozmówczynie, Anna Pazio i Marta Sobiech-Buzała. Cześć Aniu, cześć Marto. Hejka, witaj. Cześć. W ramach krótkiego wprowadzenia też powiem, że obydwie panie są doktorantkami nauk socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Są współpracowniczkami pracowni badań nad głęboką mediatyzacją oraz też od czasu do czasu publikują na portalu Należeć do Jezusa. Ania jest absolwentką socjologii i hebraistyki, jest członkinią zespołu redakcyjnego czasopisma Stan Rzeczy. Marta jest absolwentką socjologii cyfrowej oraz interdyscyplinarnego kierunku badań nad dyskursem w połączeniu z lingwistyką stosowaną. Natomiast co równie istotne, albo może nawet bardziej istotne w kontekście naszej rozmowy, to to, że też obydwie panie są chrześcijankami, protestantkami, które dużo uwagi i refleksji poświęcają właśnie temu, jak chrześcijanie posługują się językiem, jak mówią o kulturze, o społeczeństwie, a także jak podchodzą do technologii. No i właśnie o tym chcemy przede wszystkim dzisiaj rozmawiać. Technologia w Kościele i duchowość online. Więc takie pierwsze pytanie na rozpoczęcie. Jak patrzycie na, powiedzmy ostatnich kilka lat, można by dłuższy odcinek czasu wybrać, ale skupmy się na tych ostatnich kilku latach. W jaki sposób rozwój technologii zmienił Kościół? To mocne pytanie zadałeś, w sensie bardzo wielowarstwowe. Nie wiem, czy chcesz zacząć tę wspaniałą przygodę odpowiadania na to? No, niewątpliwie jest wielowarstwowe i musimy wiele zmian tutaj ścisnąć do dosyć krótkiej wypowiedzi. No ale niewątpliwie mamy do czynienia, zawsze gdzieś tam w chrześcijaństwie mieliśmy do czynienia z różnymi mediami, z różnymi technologiami. Teraz mamy do czynienia z przyspieszeniem dużym i intensyfikacją mediów, z których korzystamy, co powoduje, że nasz lokalny, załóżmy, myślenie o Kościele jako takiej społeczności zakorzenionej, załóżmy, w jakiejś miejscowości znacząco się rozszerza. Mamy dostęp do informacji, źródeł, tekstów, książek chrześcijańskich z tak naprawdę całego świata. Więc nasze chrześcijaństwo staje się coraz większe, szersze niż nasz, załóżmy, pastor, niż nasi zborownicy. Tak, no też rozwój technologiczny to trochę można rozpatrywać... W sensie można sobie zadać to pytanie, od którego momentu, no bo można się już zastanawiać na przykład, jak rozwój radia wpłynął na kościoły, jak rozwój telewizji wpłynął na kościoły, jak rozwój w ogóle jakiegoś, no nie wiem, jakiś, może nawet czasopism, w sensie druku i jeszcze się cofnąć o parę lat do tyłu. Można też jakby myśleć o tym w kontekście na przykład, co pandemia zmieniła w kościołach i na co kościoły się otworzyły przez to, że był lockdown, trzeba było siedzieć w domach i tak dalej. No i to jest bardzo dużo jakichś takich wątków, zarówno pod kątem tego, jak kościoły siebie może, to takie brzydkie słowo strasznie, ale pozycjonują w tym świecie medialnym czy social mediów, to też rozwój social mediów jest wielkim wątkiem. A druga sprawa, na przykład jak na kościoły w sensie nawet takim może lokalnym, fizycznym, podczas nabożeństwa, na przykład jak na życie wspólnoty wpływa obecność kamer, mikrofonów, interaktywnej, wielkiej tablicy za kaznodzieją i tak dalej. Więc to jest dużo jakichś takich kwestii, zarówno w ogóle cała sfera, obecność Kościoła w social mediach, cała sfera przedmiotów, które współuczestniczą w jakiejś, może, no nie wiem, właśnie nabożeństwie, mszy, rytuałach religijnych i tak dalej. No i jeszcze cała taka refleksja ogólna w ogóle o postępie, o technologii, więc to jest wszystko bardzo złożone. Tak, no tutaj pojawia się takie może szumne pojęcie mediatyzacji, które zasadniczo można tłumaczyć tym, że no ludzie komunikują się na bardzo różne sposoby i te sposoby komunikowania uwzględniają różnorodne przedmioty, strategie, media. No i tak naprawdę nasze sposoby komunikowania jako chrześcijan, jako kościołów też ulegają przemianom, ponieważ w ich zaczynają uczestniczyć różnorodne rodzaje przedmiotów, które w pewnym sensie warunkują sposób naszego wypowiadania się, treści, które przekazujemy i to, jak funkcjonujemy także w społeczności i w relacjach.
Co tak w bardzo dużym skrócie. I wytwarzają się różne gatunki tych rzeczy. No inną rzeczą jest program bez celibatu na przykład, a inną rzeczą jest kazanie w niedzielę. Inną rzeczą też jest artykuł do broszury zborowej jakiejś tam. Inną rzeczą też jest, nie wiem... TikTok kościelny na przykład. Albo działalność influencerów, księży jakiś na TikToku albo coś w tym stylu. Więc to wszystko... Ojejku, wszystko się zmienia, a jeszcze dołóżmy do tego nowe technologie tak zwane, czyli sztuczną inteligencję albo wykorzystywanie algorytmów do różnych rzeczy. No i to się wszystko bardzo złożone robi. Kurczę, my chyba będziemy o tym mówić. Myślę, że jeszcze takim jednym istotnym wątkiem jest to, że właśnie ponieważ my sami funkcjonujemy, nie wiem ile godzin dziennie tak naprawdę w mediach i to jest coś, co bezpośrednio kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości, to też w coraz większym stopniu nasze poglądy teologiczne, nasze myślenie o chrześcijaństwie potrafi być kształtowane przez jakby treści, które konsumujemy i to środowisko medialne, które gdzieś tam nam się przewija, przesuwa, prawda, pewne zaprzyjaźnienie się z pewnymi rzeczami, funkcjonujemy w środowiskach medialnych skonstruowanych określonymi algorytmami, zaczynamy się z nimi zaprzyjaźniać i one zaczynają wpływać na to, jakie przekonanie uznajemy za dopuszczalne, jakie przekonanie uznajemy za kontrowersyjne i to często bez większej refleksji z naszej strony, bo wydaje nam się, że to są jakieś rzeczy, które się po prostu tak podstawiają i przyjmujemy je często tak. To w tym kontekście jeszcze, zanim przejdziemy do następnych pytań, bo mam też tutaj wielki wykład, ale... Ja tu nie jestem potrzebny. ale w tym kontekście jeszcze jest takie fajne stwierdzenie, niestety nie pamiętam kogo, ale że kiedyś może mówiono bardziej o takiej rzeczywistości online i offline i one sobie tak funkcjonowały obok siebie, że jednak jak internet stawał się coraz bardziej popularny, no to ludzie jednak w tym telefonie sobie nie odpalali tego internetu, bo był strasznie drogi i tak dalej, więc jeszcze mieli jakby podział tego życia na życie offline i online mniej więcej. Ostatnio mówi się o życiu on live, czyli takim trochę życiu cały czas gdzieś tam połączonym z internetem, gdzieś tam połączonym z jakąś taką nową technologią i w takim stopniu, że my na co dzień też jakby cały czas korzystamy z jakichś takich dobroci technologicznych i bycia podpiętym do sieci, że na przykład, nie wiem, bycie w kościele od razu oznacza też zalajkowanie, no nie wiem, fanpage'a, podczas kazania gdzieś tam się wspomina o tym, może nie podczas kazania, może przesadziłam, chociaż nie wiem, może załóżmy, że nie. Ale no, można powiedzieć o tym, że jest jakiś kod QR, który coś tam robi i tak dalej, więc to się robi wszystko takie na bieżąco i nawet w takim ogólnym, szerszym kontekście społecznym, no to teraz, żeby się gdzieś zarejestrować, na przykład rejestracja na konferencję chrześcijańską dzieje się w internecie, bo jest formularz Google'a i tak dalej, więc de facto my już nie zawsze potrafimy oddzielić, co jest tą sferą jakby internetową, a co jest tą sferą offline i to się wszystko gdzieś tam zaciera takie i też myślę, że kościoły w swojej działalności też zacierają granice między tym. Nie oceniam tego jeszcze w tej wypowiedzi, ale zakładam, że jest to dosyć naturalny proces ogólnie dla no jakby wszystkich wspólnot w jakimś sensie. No bo trudno jest żyć bez internetu zupełnie, w sensie nie być pod żadnym wpływem, nie widzieć żadnej, no nie wiem, żadnego kiosku w McDonaldzie, nigdy nie minąć czegoś tego typu i nigdy nie uczestniczyć ani w korzystaniu z narzędzi, które są robione po to, żeby się podłączyć gdzieś do sieci, ani żeby no, dostęp do informacji też jest bardzo zaburzony, jeżeli gdzieś tam w sieci się nie jest, więc to jest takie no, bardzo złożone. Tak, puentą tej części jest to, że wszystko jest bardzo złożone. Jak to naukowcy społeczni lubią tak, spodziewam się, że to będzie puenta każdej części. Ale może to i dobrze, może właśnie chodzi o ukazanie, że rzeczy czasami są nieco bardziej złożone, niż nam by się mogło wydawać. Zresztą w kontekście tego, co mówiłyście, no właśnie, inną formą jest kazanie, inną formą jest bez celibatu i w sumie ta nasza rozmowa jest trochę okazją do zastanowienia się nad tym, co my tu właściwie robimy, no bo jest to jednak taka forma komunikacji, która no jeszcze kilka dekad temu w kościele, no może ewentualnie w ramach radia, ale to też jednak jest inne medium, no ale coś takiego nie działo się, nie było możliwe. Ewentualnie, nie wiem, gdyby zaprosić na przykład kilku księży, kilku pastorów do kościoła, gdzieś tam z przodu by sobie usiedli i rozmawiali przed całą parafią, no to ewentualnie to by było może najbliższe, niekoniecznie to się działo tak na co dzień, a nawet gdyby, no to wciąż to wszystko działo się na żywo, tutaj my możemy sobie zedytować, wyciąć, zrobić z tym naprawdę cuda. Więc to jest coś zupełnie nowego, nie? Jest to pewnego rodzaju rewolucja. To jest ciekawe. Te różne wątki, które wymieniałyście, będę chciał do nich wracać,
ale z jeszcze innej strony widzimy te różne zmiany, które się dzieją, które są przyjmowane przez Kościół świadomie, wykorzystywane albo po prostu tak czy inaczej wpływają. Ale jeżeli chodzi o reakcję samych chrześcijan, podejście do tych różnych zmian, również do zmian w kontekście, no nie mówię w ogóle jako takich, ale podejście do wykorzystywania tych różnych nowych technologii w Kościele, w życiu duchowym, jakie tutaj widzicie postawy, reakcje u chrześcijan? Podejścia wydaje mi się są bardzo różne. To jest takie spektrum od wielkiego entuzjazmu, prawda? Tutaj mamy nowe możliwości docierania do grup, które prawdopodobnie mieliśmy problem z dotarciem do nich wcześniej, więc jakby duży entuzjazm. Z drugiej strony mamy taki duży sceptycyzm, w pewnym sensie no, niesie to ryzyko. Użycie innego formatu zawsze się będzie wiązało z zubożeniem przesłania, dlatego powinniśmy, nie wiem, wykorzystywać naszego Facebooka, jak to kościoły często robią, wyłącznie do celów informacyjnych albo tylko do opublikowania linku do kazania. Absolutnie nie ma innych możliwości. Więc pomiędzy tym gdzieś tam kościoły tymi dwoma spektrami będą się sytuowały. I oczywiście znowu jednostki będą może zajmowały trochę inne stanowisko. Instytucje, które też zastanawiają się nad tym, jak promować i przekazywać określone, załóżmy, postulaty teologiczne, przekonania doktrynalne, będą na to patrzyły inaczej. Bo jednostki mają teraz dostęp do znacznie większej ilości opcji, nie? W sensie nie będą miały tylko nauczania swojego kościoła, ale także, nie wiem, 5 innych kościołów, 60 wspaniałych mówców i jeszcze innych influencerów, z których mogą korzystać. Więc jakby jakieś takie spektra tutaj widzę, nie wiem, jak ty się do tego odnosisz. No, ja bym trochę podzieliła ten wątek na może 2 takie podstawowe, w sensie, bo są reakcje na poziomie makro i mikro, może w takim sensie i jako mikro bym rozumiała po prostu reakcje w ramach lokalnych społeczności, gdzie ktoś na przykład chce wprowadzić jakąś innowację technologiczną i tutaj jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś mogło być tak, że jak ktoś chciał, żeby zamiast papierowych śpiewników był rzutnik i tak dalej, to też mogło być kontrowersyjne i bywa kontrowersyjne też w różnych zborach, różnych kościołach i w społecznościach nadal. Tak samo jak ktoś na przykład może propagować ideę stworzenia TikToka, też może się wydawać to kontrowersyjne. No i tutaj jest dyskusja o jakichś wartościach religijnych, w stylu jest dyskusja o tym, czy wykorzystanie narzędzi technologicznych do czegoś zmniejsza autentyczność tego, co jest robione w ramach społeczności i tego, co jest głoszone. Druga sprawa to jest to, czy takie ryzyko, że bardziej się zapędzimy w myśleniu o technologii, jak z tego cudownie korzystać, jak algorytmy tak ustawić, żeby nam się wyświetlały dobrze nasze kazania gdzieś tam na Facebooku czy coś. No i jakieś takie ryzyko, że no może bardziej pójdziemy w jakąś taką korporacyzację wspólnoty, która będzie, no nie wiem, jakąś kolejną usługą, kolejnym produktem, który my chcemy wypromować i czy to jest dobre. No ale są też osoby, które po prostu są bardzo wierzą w to, że robienie tego ma sens, że to właśnie zwiększa zasięgi, że docieramy do większej ilości ludzi i za tym też idą wartości po prostu takie, że nie wiem, że ewangelizacja jest ważna, że nie możemy jako Kościół być archaiczni, stać gdzieś z tyłu i po prostu nic w tym kierunku nie robić, no bo po prostu przegramy z innymi narracjami, które są lepiej promowane. No i jest takie trochę założenie, że no niestety tak działa świat, wobec czego trzeba po prostu to robić i się do tego dostosować i progresywnie po prostu ten przekaz gdzieś tam przemycać różnymi sposobami, nie? A druga rzecz to jest właśnie ten poziom makro, takich trochę dyskusji w ogóle o postępie, o technologii, o tym, czym technologia jest dla ludzi i na przykład w kontekście tego, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, to jest bardzo ciekawe. Na przykład Kościół rzymskokatolicki bardzo się angażuje w rozmowy też z podmiotami biznesowymi, z różnymi informatycznymi instytucjami i tak dalej i politycznymi instytucjami tak samo, również na szczeblu międzynarodowym, o tym w ogóle, kim jest człowiek i co na przykład wprowadzenie takiej technologii, która gdzieś ma imitować zachowania ludzkie, sprawia w naszym rozumieniu człowieczeństwa, etyki i to są takie już bardziej szersze rozważania w tym kierunku, nie? Więc no, są różne reakcje. Są reakcje jakby i bardziej paniczne i są reakcje bardziej takie użytkowe, że potraktujmy to jako narzędzie, a są też reakcje takie bardziej może refleksyjne w takim sensie, że po prostu wykorzystajmy sytuację, w której jesteśmy do tego, żeby jeszcze raz zastanowić się, czym są narzędzia dla człowieka, czemu mają służyć, co mogą, czego nie mogą, kim jest człowiek, zwłaszcza w kontekście sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc tu się dużo rzeczy dzieje.
Tak, no na pewno refleksje są, ale też często refleksji nie ma. To znaczy jest takie ryzyko, wydaje mi się, zachłyśnięcia się tym, że faktycznie mamy teraz niesamowitą ilość opcji, z których możemy korzystać. I no, pandemia nam też pokazała, że to jest możliwe. Możemy streamować nasze nabożeństwa, możemy dużo jakichś tam form życia wspólnotowego, może nie w całości przenieść online, ale wspierać je jakimiś rozwiązaniami technologicznymi. Więc jakby wiemy, że można. Tylko wydaje mi się, że czasami można nie zastanawiać się też, ale co to znaczy, że my to robimy? Jakby do kogo to przesłanie, które jakby możemy kierować, do kogo to realnie kierujemy, nie? I tu jest taki trochę rozdźwięk właśnie między tym poziomem społeczności lokalnej, w sensie czy treści, które my chcemy komunikować, będą się odnosić do tego kościoła przykładowo, czy będą skierowane właśnie już do, nie wiem, szerszej widowni, załóżmy całej Polski, nie? No i wydaje mi się, że można czasami zapomnieć, że no to też wpływa na jakby sposób, w jaki mówimy. Jakby, czy to kazanie konkretne będzie sformatowane właśnie pod tą społeczność, czy pod ludzi, którzy czasami przyjeżdżają, czasami nie przyjeżdżają. Więc jakby to są takie aspekty, które wydaje mi się rzadziej są poddawane refleksji, bo po prostu są narzędzia, nie? Możemy docierać do ogromnych ilości ludzi. I tutaj wydaje się nam, że jest potrzeba właśnie takiego urefleksyjnienia tego, w sensie do kogo mówimy, jako kto mówimy, no i co chcemy tak naprawdę ludziom przekazać. No tak, i mnie na przykład bardzo niepokoi no osobiście, w sensie, że po prostu pojawiają się nowe narzędzia i są właśnie entuzjaści, oponenci nowych narzędzi, entuzjaści postępu, oponenci, że jakby to, co jest dotychczas było robione, to niech tak zostanie, zero zmian, ma być papierowy śpiewnik, koniec, kropka. No ale można właśnie te zmiany gdzieś wprowadzać zupełnie tak, no nie chcę powiedzieć tak brzydko, bezrefleksyjnie, no w sensie, bo wierzę, że za tym idą wartości, nie? I za tym idą dobre intencje, ale na przykład nie sprawdzając, jak dane narzędzie funkcjonuje, tylko na przykład zrzucając się na wszystkie możliwe algorytmy, opłacanie miliona reklam i takie zapatrzenie w to, żeby było więcej i żeby no nie wiem, wykupywanie sobie lajków na Instagramie, żeby pozycjonować jakiś tam profil kościoła i nie wiadomo, czy to są boty, bo tam jest zdziwienie, dlaczego ten bot pisze dziwne rzeczy i tak dalej. A jednocześnie jeszcze jak jest takie, na przykład, jeżeli znowu chodzi o AI czy ChatGPT, założenie, że to jest kolejna wyszukiwarka, która może nam tyle pomóc i tak dalej, bez wgryzienia się w ogóle, jak działa ten mechanizm, co my możemy z nim zrobić, czy on w ogóle zwraca nam odpowiedzi, które są w jakimś stopniu prawdziwe, czy to jest po prostu gdzieś tam zbitka zebranych językowo treści. No i takie trochę ścieranie się gdzieś tam, idzie ze starszym pokoleniem, które nie za bardzo to rozumie. No to jest dosyć niepokojące i właśnie takie rzucanie się na nowości bez może zrobienia takiego kroku w tył, żeby dowiedzieć się, jak to działa, jak ja mogę to wykorzystać, co mogę z tego wziąć dla siebie, dla wspólnoty, dla chrześcijańskich celów i zastosowań i też uważać na to, na przykład no, kreowanie całej rzeczywistości internetowej przez algorytmy i nawet to, jak, nie wiem, każdy z nas korzysta jakoś z tych różnych treści. Wiele ludzi nie jest świadomych tego, że algorytmy podsuwają im treści, które są do nich skalibrowane i myślą, że to jest jakby cały świat i wszystkie opcje światopoglądowe, jakie istnieją. No ja też nie winię, wiadomo, ludzi, którzy nie mieli, nigdy nie spotkali się w ogóle z tym, żeby ktoś im wyjaśnił po prostu, jak to działa, tylko bardziej mamy ogólne takie orędzie, że jeżeli tworzymy treści jako kościoły i jeżeli gdzieś się tym zajmujemy i chcemy coś w tym kierunku zrobić, to dobrze jest też postawić trochę na edukację, jak to działa, żeby ludzie byli też świadomi całego tego dziwacznego systemu tych wszystkich dziwnych rzeczy w tym internecie i żeby misją Kościoła było też jakby prezentowanie takiego etycznego sposobu wykorzystania tego typu rzeczy. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo mamy wiele sytuacji, gdzie w nieetyczny sposób jest promowane różne treści, więc tutaj jest też jakaś perspektywa na to. Tak, w sensie dodałabym jeszcze, że no, żadne narzędzia tak naprawdę nie są neutralne i nie trzeba od razu zakładać, że są złe, ale po prostu przyznać, że one nie są neutralne, że są tworzone w jakiś sposób. W sensie zarówno Google wyszukuje i promuje i podstawia nam treści w określony sposób, w określonej hierarchii, tak samo algorytmy są tworzone, uczone na określonych zbiorach danych i też, jak to liczne badania wykazują, potrafią dyskryminować no, czasami różnorodne społeczności, ponieważ są tworzone przez ludzi, są tworzone w określonych kontekstach. Więc jakby taka świadomość po prostu, że medium nie tylko jakby
nie wiem, przetwarza coś, jakby, że informacja przychodzi z punktu A do punktu B i medium tylko to przekazuje. Nie, medium też coś robi, medium wpływa na te informacje. A jeszcze nawiązując właśnie do tego, że ludzie coraz częściej się w jakimś stopniu samodiagnozują z wykorzystaniem mediów społecznościowych i algorytmów, no jest to bardzo ciekawe, bo nie wiem, jeżeli znajdziesz się w takiej niszy mediów społecznościowych i podstawiane ci są określone treści, to coraz w większym stopniu jest taka trochę dynamika, takie napięcie, czy to mi podstawia te treści, bo ja taki jestem i ten algorytm jakoś tak może zbiera informacje o mnie, których ja nie byłem w stanie może dostrzec, agreguje je i pokazuje mi, kim ja jestem, jakby daje mi dostęp do jakichś głębszych prawd. No i to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o przekonania religijne, też zaczynają się takie rzeczy dziać, zwłaszcza jeżeli natrafi się na takie środowiska może troszeczkę kwestionujące chrześcijaństwo, trochę wątpiące, jakieś takie memy się zaczynają pojawiać i nagle wpada się w niszę na przykład TikTokową takiej mocnej krytyki chrześcijaństwa. Jest takie, okej, czy to coś o mnie znaczy? Nie, więc jakby ta dynamika też jest czymś, o czym powinniśmy pamiętać. To całe zamieszanie, różne reakcje od jednych skrajnych po drugie skrajne i wszystko co pomiędzy, na ile to jest coś nowego? To znaczy, kiedy patrzymy na to, jak chrześcijanie w przeszłości reagowali na jakieś nowinki technologiczne, to czy ta sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, jest jakoś wyjątkowa? A jeżeli tak, to w jaki sposób? To może nie zaczynając od chrześcijan, zaczynając od Platona. Chociaż niektórzy... To się cofnęłaś bardzo. Dobrze, to znaczy, chciałam tylko bardzo mocno podkreślić, że tak naprawdę każde medium, każdy sposób przekazywania informacji czyni w pewnym sensie jakiegoś rodzaju rewolucję i od razu będą się pojawiać pewne krytyki, że nie, przecież korzystanie z pisma, zapisywanie tekstów absolutnie niszczy kulturę oralną, prawda, w której dyskutujemy, zapamiętujemy, mamy jakiś rodzaj interakcji, którego nie będziemy mieć, kiedy rzeczy po prostu będą zapisywane, każdy będzie mógł zapisać, co myśli, no szokujące, nie? Więc jakby te rzeczy, które dzisiaj nam się wydają w pewnym sensie normalne przez wieki, gdzieś tam podlegały różnym ewolucjom. No i to też się wiąże jakby z dostępnością treści, tak mi się wydaje, czyli nie wiem, kiedy pojawił się druk i pojawiła się możliwość, nie wiem, rozprzestrzeniania pamfletów i tekstów Lutra do znacznie szerszej publiczności, no to pojawiały się takie głosy, ojej, ale przecież to teraz będzie dostępne dla szerszego grona, które może różnie interpretować to, co do niego dotrze. Więc taki niepokój związany z szerokim dostępem do treści wydaje mi się jest czymś dosyć uniwersalnym. Tak, ja bym powiedziała, że pewnie zawsze to było kojarzone z jakąś rewolucją i zawsze to było tematem, który wymagał omówienia, przyzwyczajenia się, jakiejś negocjacji też z technologią i że zawsze te negocjacje były gdzieś tam podejmowane. Ale z drugiej strony, no, patrząc na postęp technologiczny, jak on gwałtownie przyspieszył od właśnie upowszechnienia się internetu i tak dalej, to mam wrażenie, że po prostu tych kwestii pojawiło się tak dużo, że można być bardzo przytłoczonym tym wszystkim i można mieć poczucie, że jakby jesteśmy teraz w jakiejś takiej dziwnej sytuacji, że musimy mierzyć się z problemami, których nie było wcześniej. No można powiedzieć zawsze jakby wprowadzenie rzutnika też mogło w jakiś sposób być czymś totalnie nowym, ale no teraz jakby już nie mamy gdzieś tam tej jednej kwestii, w jaki sposób będą wyświetlane pieśni, tylko mamy kwestię na przykład, czy autorytet religijny nie cierpi, kiedy kaznodzieja korzysta z czatu GPT przed pisaniem kazania na przykład. Albo mamy kwestie takie, no dobra, ale jak ja sobie rozmawiam ze sztuczną inteligencją, która przypomina katolickiego apologetę, zresztą istnieje coś takiego, to czy ten katolicki apologeta w formie jakiegoś takiego interaktywnego awatara, jak on mi coś powie, że może mi udzielić sakramentu, no to co wtedy, nie? I nagle się robi wielka dyskusja, czy sztuczna inteligencja w ogóle może w jakiś sposób tych sakramentów udzielać. No to się nagle odzywa cała rzesza ludzi, która mówi, że nie może, bo to są sakramenty, więc nie. I to też mówię jakby o dramie, która miała miejsce w związku z takim jednym modelem. No i na przykład pojawia się kwestia tego, że ktoś wpada na pomysł, no dobrze, no to może wprowadzę robota do kaplicy, który będzie modlił się ze starszymi osobami, które potrzebują towarzystwa. No piękna idea, prawda? Ale z drugiej strony, no ale w ogóle przemyśleliśmy kiedyś, że będzie jakiś robot, który będzie to robił. To już nie jest kwestia na przykład, nie wiem, teleewangelizacji, tak? Gdzie można się było zastanawiać, czy przez telewizor to faktycznie ma jakikolwiek sens, zamiast iść do kogoś i po prostu z nim porozmawiać. Ale to już jakby wchodzi na takie poziomy, które się jakby nie były w obszarze refleksji pokoleń tych takich przed nami.
I te pokolenia mogą się czuć takie w ogóle co się dzieje, w sensie, bo to się dzieje tak szybko. No my mamy, na prostym przykładzie, telefony komórkowe, które powstały 5 lat temu, już są stare, nie? I tak samo jest z różnymi innymi rzeczami. Social media zmieniają layouty, funkcjonalności i tak dalej. Też Facebook sprzed 5 lat to nie jest ten sam Facebook, który jest teraz. Więc to jest wszystko ultra szybkie, więc tu bym powiedziała, że może skala i szybkość się zmieniła. Tak, no i jakby sam wymiar takiej fizycznej obecności, w sensie jakby te wszystkie zmiany różnych mediów zazwyczaj nie wiązały się ze zmianą tego, że ludzie się załóżmy fizycznie gdzieś tam gromadzili w jakiejś społeczności i byli tam ze sobą, tak? No a teraz pojawia nam się bardzo wiele opcji uczestniczenia w bardzo różne sposoby, nie? W jakichś tam zgromadzeniach kościoła. Czy to mamy jakieś grupy modlitewne w obrębie na przykład aplikacji religijnej, a więc nagle tysiące osób podłączają się pod jakieś wyzwanie modlitewne i modlą się w ten sposób. Czym jest ta społeczność, która się wytwarza, nie? Między nimi? Jaka to jest forma? Czy jeżeli młodzi ludzie sobie konstruują kościół katolicki w Robloxie, nie? I odprawiają tam jakiegoś rodzaju mszę, no to co to jest? Czy to jest msza? Czy tam mogą być odprawiane sakramenty? Czy nie mogą być odprawiane sakramenty? To co powiedziałaś. Na ile ta realna obecność i zgromadzenie się w określonym miejscu ma w ogóle znaczenie, nie? Dla Kościoła. I myślę, że w pandemii trochę dyskusji się na ten temat pojawiło, ale teraz znowu chyba przyszliśmy do porządku dziennego nad tym. No właśnie to tempo tutaj jest zatrważające, bo o ile zawsze te różne zmiany wymagały refleksji ze strony Kościoła, to nagle się okazuje, że tego czasu na refleksję jest coraz mniej. A potrzeby tylko rosną, nie? I to czasami może być przytłaczające. I we mnie, mówiąc szczerze, wzbudza to pewien niepokój, bo myślę sobie, jeżeli my sobie w tym momencie radzimy lepiej albo gorzej, zależy na które środowisko w Kościele patrzymy i tak dalej, no to co będzie w przyszłości? Jeżeli my będziemy dalej nadążać tak, jak nadążamy teraz, ale zmiany będą jeszcze szybsze. Więc to jest pytanie o waszą opinię i ono też wymusza pewną generalizację, więc musicie mi to wybaczyć, ale kiedy wy myślicie właśnie o tej technologicznej przyszłości Kościoła, to jesteście w tym bardziej optymistkami czy pesymistkami? To jest takie ciężkie pytanie, bo pytasz tutaj studentki socjologii, które odpowiedzą tak, jak zostało im to powiedziane, że mają odpowiadać na tego typu pytania, czyli że to zależy od wielu rzeczy. Ojej, ja mam taki problem, że jestem z natury pesymistyczna bardziej. Myślę, że może być źle. Ale z drugiej strony myślę, że jest gdzieś miejsce dla kościołów, które będą się rozwijały w kierunku technologicznym w taki sposób, że będą po prostu, będą tam osoby, które będą się edukowały w zakresie tego, jak różne nowe technologie działają i będą próbowały w jakiś sposób wykorzystać je, żeby realizować cele kościoła. Ale uważam, że ten postęp i takie nawet ukierunkowanie może jakiejś wspólnoty na to, żeby właśnie inwestować dużo w tę sferę, nie może być wykluczający dla po prostu takiej religijności, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, tradycyjnej, może bardziej fizycznej. W sensie nie może być tak, że gdzieś tam się zapomnimy i po prostu ta cała religijność przeniesie się gdzieś do metaversum i będziemy z awatarami sobie tam chodzić i wszystko będzie fajnie. Dla mnie tutaj takim paradoksalnym przykładem takiej dziwnej hybrydy właśnie z gatunku, z jednej strony taka przestrzeń faktycznie, gdzie ja mogę przyjść o własnych nogach i pobyć w niej, a z drugiej strony wykorzystanie technologii. To jest przykład nanokaplicy w Poznaniu, która powstała stosunkowo niedawno. To jest katolicka kaplica, w której jakby wierni parafii mają możliwość wejść sobie do niej tak jak do żabki nano o każdej porze dnia i nocy i posiedzieć sobie w tej kaplicy i pomodlić się i tak dalej, nie? I ja na przykład jakby nie czuję tego pomysłu jakoś na ten moment. Nie wiem, na ile on jest może gdzieś tam zgodny z tym, co ja uważam, że powinno się robić, czy coś, ale już akcentuję gdzieś to, że ta fizyczna obecność w kaplicy, w jakimś miejscu, w którym gdzieś możemy się zgromadzić, pomodlić i tak dalej, jest też, ma jakieś znaczenie, no bo też po pandemii są różne dyskusje na temat obecności osób fizycznie w kościele, czy nie. Są dyskusje na temat transmisji, czy transmisja sprawiła, że ludzie odeszli trochę od chodzenia co tydzień do kościoła, czy nie. I kurczę, trudno jest mi odpowiedzieć, czy to będzie bardziej na plus, czy bardziej na minus. Moim zdaniem to będzie trochę
trochę nieuniknione, w sensie, że my będziemy funkcjonować w rzeczywistości społecznej, w której te nowe technologie zaczną w pewnym momencie nas otaczać jeszcze bardziej, nie? Podejrzewam, no teraz już mamy jakieś tam robociki, Carrefoursie jeżdżące po sklepach i takie dziwne rzeczy i podejrzewam, że to się będzie rozwijało i będzie tego coraz więcej. W jakimś stopniu pewnie na kościoły też wpłynie, tylko właśnie pytanie jest, ja bym może sprowadziła to do takiej refleksji nad tym, jak w tym wszystkim chroniony będzie autorytet religijny, w sensie kto będzie mógł decydować o tym, na przykład co jest głoszone, czy to będzie jakoś profilowane przez sztuczną inteligencję, czy będziemy jako ludzie podejmować takie decyzje. I druga rzecz, jak te praktyki właśnie, które religijne będziemy wdrażać i tak dalej, czy one będą negowały dotychczasowe praktyki, a jeżeli będą negowały, to dlaczego i które mogą gdzieś tam przetransformować na inną formę, a których nie można. I tutaj znowu jest wielka dyskusja o sakramentach na przykład. No i w sumie coś jeszcze chyba chciałam powiedzieć, ale mi wyleciało, więc Ania, czyń honory. Okej. No też znowu jakby nie będzie to odpowiedź jednoznaczna, ale wydaje mi się, że musimy, na pewno będzie potrzebne odpowiedzenie sobie na kilka takich pytań trochę. Znowu, po co z tej technologii korzystamy i do czego nam jest potrzebna? Czy do uproszczenia jakichś procesów, które tak naprawdę w różny sposób mogą zostać ułatwione? Nie wiem, dobra, nie będę może proponować, może być to ryzykowne tutaj. No, masz teraz moc sprawczą. Mam moc sprawczą, więc ktoś jeszcze sobie do serca weźmie i potem zobaczysz w kościele. Tak, ale no na pewno trzeba pamiętać, że jakby sama ta otoczka technologiczna też wymaga określonej pracy, określonych zasobów i to są strategiczne też decyzje kościołów, ile jakby miejsca, sił ludzkich poświęcają tego rodzaju zadaniom. To też jest swego rodzaju praca, to też jest praca, która może dystansować bądź zbliżać do doświadczenia duchowego. W sensie, nie wiem, ludzie, którzy pracują z technologią na nabożeństwie w kościele, będą doświadczać tego nabożeństwa w inny sposób niż osoby, które, prawda, uczestniczą, stoją w widowni i tak dalej. I to będzie bardzo wpływać na to doświadczenie. Myślę, że ważne jest po prostu zdać sobie sprawę z tego, czy my produkujemy treści dla samego produkowania treści i czy chcemy tworzyć całą skomplikowaną strukturę, w którą będą zaangażowane liczne osoby, które pomogą nam produkować jakieś treści. I znowu, po co, dlaczego, tak? To jest to. I myślę, że tutaj jakiś taki podział widzę. W sensie mogą być kościoły, które mają odpowiednią ilość zasobów ludzkich, którzy są większe, którzy może mają takie możliwości, na przykład wpływu, rozprzestrzeniania określonych treści, jakichś tematów, ale są kościoły lokalne, które ani nie mają takiej potrzeby, ani mogą nie mieć takich zasobów, żeby w ten sposób działać, a może czują się pod presją, że muszą, ponieważ wszyscy to w tym momencie robią. I tutaj potrzebujemy jakiegoś takiego określenia, w sensie, czy to jest faktycznie dla wszystkich potrzebne. Ja mam tutaj taki wątek a propos właśnie tego poczucia przymusu, że wszyscy coś robią i my też musimy. Na przykład w pandemii, zwłaszcza, spopularyzowały się transmisje internetowe, co nie? I było wiele wspólnot, które właśnie zaczęły wtedy transmisje, ale na przykład po czasie już teraz jakby sytuacja się znormalizowała, już ta transmisja nie jest konieczna i na przykład są kościoły małe, które nie mają aż tyle zasobów, żeby taką transmisję robić co tydzień i tak dalej, ale może istnieć taki przymus wewnętrzny, że skoro już zaczęliśmy, technologicznie jesteśmy obecni w tym internecie, no to musimy robić tą transmisję. I tam po prostu ktoś na jakimś komputerku odpala tą transmisję, ona się zacina i tak dalej. No i te chęci jakby są jak najbardziej szczytne i piękne, tylko właśnie pytanie, kto kiedy określił, że my musimy robić to co tydzień? Kto kiedy zdecydował o tym, że to jest konieczne, żeby być kościołem, który jest obecny gdzieś tam w przestrzeni publicznej, tak? Czy to jest jedyna forma obecności w przestrzeni publicznej? Tak, no i to może dziać się kosztem innych form zaangażowania w przestrzeni publicznej, nie? W sensie takiego fizycznego, namacalnego zaangażowania w społeczność lokalną, no bo zasoby zawsze będą ograniczone, nie? Więc tutaj są takie strategiczne decyzje, które na to wpływają. Tak. Właśnie, określenie tej strategii tutaj jest chyba kluczowe. Jakie mamy cele, jakie są nasze wartości? Do mnie bardzo przemawia, to zupełnie w innym kontekście, ale myślę, że zasada jest uniwersalna, kiedy zastanawiałem się nad tym, jak powinny funkcjonować spotkania studenckie, czyli generalnie dla młodych dorosłych, które też tutaj w Trójmieście prowadzimy, akademickie spotkania biblijne w Trójmieście, no to w jaką właściwie stronę pójść i ktoś pomógł mi zadać takie pytanie, co by się stało, to już mówię z tej perspektywy chrześcijańskiej, czy biblijnej, teologicznej, co by się stało,
gdyby te spotkania przestały w ogóle się odbywać. To znaczy, co Królestwo Boże, które rozwija się właśnie tutaj w tym mieście, co by utraciło, gdyby tego nie było, nie? Czyli co my wnosimy? I myślę, że troszeczkę to też jest pytanie, które warto sobie zadawać w kontekście na przykład obecności Kościoła w mediach społecznościowych. To znaczy, gdybyśmy my jako Kościół, konkretna wspólnota, powiedzmy, zniknęli z tych mediów, to jaka wartość by z nich zniknęła? Czy na przykład jedyne, co by z tego wynikło, to, że z tych 3 milionów kont, które codziennie wrzucają werset na tle widoczku ładnego, to byłby jedno konto mniej. Nie? I ja nie mówię, że wersety na tle widoczków są czymś złym, oczywiście. To może być dla wielu osób inspirujące i może przypominać o tym, w co wierzą, albo rozważają, żeby w to wierzyć. Ale po prostu takie pytania warto sobie zadawać. Nie? Co my wnosimy? Co my chcemy wnosić? No bo właśnie, zasoby są ograniczone. Tak, no to jest bardzo ciekawe, co o tych wersetach wspomniałeś, w sensie, że to wskazuje na jakiś taki rodzaj architektury informacji i przeżywania, w który my wchodzimy jako kościoły, jako chrześcijanie, nie? Więc możemy wrzucać nasze wersety, ale musimy pamiętać, że ten werset zaczyna funkcjonować w jakimś zupełnie innym kontekście, nie? On staje się jakimś tam obrazkiem z jakąś tam treścią wśród tysięcy innych treści i tysięcy innych obrazków. I to wpływa trochę na też nasze przeżywanie, może wpływać na nasze przeżywanie różnych praw biblijnych, że one stają się nagle jakimś tam takim trochę chaotycznym zbiorem może różnych informacji, jakichś tam różnych cytatów, różnych przekonań. I to, jeżeli już mówimy o jakichś zagrożeniach, no to wydaje mi się jakimś takim zagrożeniem na poziomie indywidualnego doświadczenia. Coś takiego się dzieje. A innym zagrożeniem jeszcze jest takie troszeczkę podporządkowywanie się dynamice właśnie takiego internetowej głośności, nie? W sensie, że okej, no dobra, skoro już tu jesteśmy, musimy być słyszani, musimy się dostosować do zasad, które tutaj panują. Wszyscy wrzucają wersety, to my też, bo inaczej znikniemy w tym szumie. Albo wrzucamy, wiecie, absolutnie najbardziej kontrowersyjny tytuł, zdanie, które padło w kazaniu. Kazanie absolutnie nie dotyczyło tego tematu, ale musimy dać to, nie? Będzie wtedy i na ile jakby tego rodzaju logiki zaczynają dominować nasze funkcjonowanie i to już jest coś, co myślę, możemy świadomie trochę o tym decydować. W sensie są rzeczy, które nie możemy wpływać, są rzeczy, na które gdzieś tam możemy wpływać. Czy to będzie wiązało się może z inną oglądalnością? Może tak. I znowu pytanie, na czym nam zależy tutaj. To są bardzo istotne. Mam też taką obawę, że robiąc taki przekrój, może nie przekrój, ale taki zbiór chrześcijańskich treści, które gdzieś tam są publikowane w ramach jakiegoś medium kościelnego i gdzieś tam są wrzucane i w poniedziałek jest werset, a we wtorek jest krótkie rozważanie, a w środę jest na Zoomie grupa biblijna, a w czwartek jest, nie wiem, tam jakieś wydarzenie, ale online, podczas którego czytamy Biblię albo modlitewne, a potem w piątek jeszcze jest, no nie wiem, tam nagranie zmontowane z kazania niedzielnego. No i potem w sobotę, no załóżmy jest 1 dzień przerwy na odetchnięcie, no ale w niedzielę jest znowu transmisja nabożeństwa. No to tak naprawdę czy właśnie w kontekście twojego pytania, w sensie co by się zmieniło, gdyby tego nie było? No może niektóre osoby by się nie dowiedziały o istnieniu Kościoła, może faktycznie by nie wiedziały, że mogą przyjść i tak dalej, ale w sumie co się zmienia też w życiach tych ludzi, jeżeli oni czują się na przykład tak przesyceni treścią religijną codziennie, że mają wrażenie, że jakby ich duchowość, ich religijność jest przecież codziennie jakby praktykowana, że nie czują nawet potrzeby przyjścia na to nabożeństwo, nie? W sensie ja nie mówię tutaj o jakiejś cenzurze, nie? Że w ogóle nie róbmy takich rzeczy, tylko po prostu, no gdzieś to jest, ja też w jakimś tam stopniu, no w małej skali, ale gdzieś tam mamy dyskusję, czy przy naszej grupie studenckiej odnośnie tego, jak prowadzić różne profile i tak dalej. No i są głosy takie, że no ale jak nie wrzucimy, to algorytm nas nie zauważy. Ja sobie tak myślę, no okej, tylko jak nas nie zauważy, no to mamy wrzucać byle co, żeby algorytm nas zauważył, czy mamy wrzucać rzeczy, jakiego rodzaju treści mamy wrzucać? Czy te treści mają po prostu być latającym wersetem, który po prostu się pojawi komuś na wallu i tam będzie logo naszej grupy i my sobie wtedy przyjdziemy na grupę i będzie tam ta jedna osoba, która to zauważy, czy jakby w którym kierunku my się chcemy rozwijać? I to są takie kwestie, które są jakby takim dużym obszarem negocjacji, takich po prostu ciągłych. I trochę nie mam na to takiej jednoznacznej odpowiedzi chyba.
Nie mam. To są całe kontrowersje właśnie o księżach bądź zakonnicach, którzy udostępniają takie tańczące filmiki na mediach społecznościowych. Tak. I to bywa często krytykowane ze strony takiej, no właśnie, co to jest za sposób zdobycia uwagi i tak dalej, i tak dalej. No można argumentować, że okej, po tym sposobie zdobycia uwagi tam też pojawiają się inne treści. Tego rodzaju, załóżmy jakieś konta na TikToku pozwalają na dosyć intensywną interakcję z osobą prowadzącą to konto, więc można znowu argumentować, że takiej formy interakcji nie ma w wielu miejscach, nie? Facebook już jest trochę bardziej statycznym medium, może też określone grupy wiekowe coraz bardziej z niego korzystają. Na TikToku na jakimś tam jest możliwość zadawania pytań, na które załóżmy twórcy treści często mogą odpowiadać. No i jeżeli chodzi o takie przemawianie do określonych grup wiekowych, grup zainteresowań, grup, które nie wiem, siedzą w jakimś temacie, grup sceptycznych chociażby, no tego rodzaju media mogą być ciekawą niszą, właśnie dlatego, że to jest trochę bardziej intymne, nie? Ktoś mówi ze swojego domu, ja mówię ze swojej kanapy i mamy jakiś taki może bliższy kontakt niż napisanie pytania na jakąś skrzynkę jakiejś, nie wiem, organizacji chrześcijańskiej. Więc to jest jakiś taki wymiar, który wydaje mi się może mieć dosyć ciekawy potencjał. Tutaj wracając też do tej rozmowy mojej, o której wspominałem w kontekście spotkań studenckich, to też pojawiło się tam wtedy pytanie, no dobrze, to co jest właśnie celem, co my próbujemy osiągnąć, do czego to ma doprowadzić, żeby to sobie zdefiniować i ten mentor, powiedzmy, z którym rozmawiałem, mówi, no jeżeli waszym celem jest po prostu to, żeby przychodziło jak najwięcej ludzi na te wasze spotkania, jeżeli to jest miernik sukcesu, no to co, no to ogłoście, że będzie darmowe piwo. To studenci przyjdą i będzie sukces. No ale jeżeli nie to jest samo w sobie celem, no to zdefiniujmy, co tym celem jest, nie? Tak samo, jeżeli naszym celem jest po prostu to, żeby liczby wyświetleń, subskrypcji, polubień były jak najwyższe, to da się dość łatwo osiągnąć, ale co dalej, nie? Ja czasami trafiam na Instagramie, no to są algorytmy, które ja nie do końca wiem i w jaki sposób mnie analizują i dlaczego mi takie treści podsuwają, a nie inne. Diagnozują. No właśnie, bałbym się troszeczkę tutaj szukać odpowiedzi na te pytania. W każdym razie podsuwa mi takie filmiki, że na przykład no tam w górnej części ekranu jest zbliżenie na jakiś. To są naprawdę czasem absurdalne rzeczy. Na jakieś plamy na naleśniku, które się układają w twarz Pana Jezusa. Wow. Albo jest jakiś obrazek wygenerowany przez, no właśnie, sztuczną inteligencję i tam, no wiadomo, te różne elementy, które układają się w coś tam. I w dolnej części ekranu jest jakaś taka bardzo podekscytowana osoba, która mówi, spójrz, zmruż oczy. Czy dostrzegasz Jezusa? Jezus jest niesamowity. Napisz amen, podaj dalej, aby Bóg ci błogosławił. I no ta końcówka czasem się pojawia, czasem nie, ale wchodzę na ten profil i tam są setki takich postów i to jest prawdziwa osoba, która rzeczywiście komentuje, zobacz Jezusa w naleśniku i to się jakoś tam nazywa, jakiś tam John Smith Ministries i to jest cała służba, cała działalność. Może kiedy się tam wejdzie głębiej, kliknie w jakiś link, to tam jest jakieś głębsze przesłanie, ale całość jest zbudowana na tym. Ta sieć zgarnia bardzo różne ryby, posługując się obrazem z Ewangelii. I naprawdę tam jest dużo tych reakcji. Mnóstwo ludzi pisze, amen, tak, Jezus na naleśniku jest niesamowity, nie? Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś trochę, czym jest służba w świecie online'owym, nie? Że jest coraz więcej pola do takiej trochę, znowu, nie mówię teraz tego, że to jest złe, mówię po prostu jako zjawisku, do takiej samozwańczej służby, którą określa jednostka, nie? Często niepodporządkowana bądź niepodpięta pod żadne jakieś tam szersze struktury, może nawet nie określająca się w jakiś sposób, że ma do takiego a takiego wyznania przynależy. Swoje nowe formy w sensie takiego influencerstwa wypracować. Nie wiem, nie trzeba być księdzem, żeby nagle stać się specjalistą od jakiejś sfery religijnej, nie? I ludzie cię słuchają, jeżeli robisz to w wystarczająco przekonujący medialnie sposób, zgodny z jakimiś tam zasadami określonego medium. Masz pewną charyzmę, przykuwasz uwagę tym, jak mówisz w taki sposób, że jest oczywiste, tutaj należy wyjaśnić, wiele osób uważa to, ale w rzeczywistości jest tak i tak. I nawet możesz nie znać nazwiska tej osoby, ale jeżeli brzmi bardziej przekonująco niż twój proboszcz, pastor, ktokolwiek jeszcze, no to pewnie ma rację i nagle moja wiara zaczyna już iść w innym kierunku. Nie?
Tak, i też ta kwestia odpowiedzialności i takiej anonimowości, takiego rozmywania się trochę tutaj jest istotna, bo te konta mogą być anonimowe, nie muszą być. No ale znowu trochę nie wiemy, gdzie ta osoba przynależy, czy ona przynależy, jak wygląda jej gdzieś tam codzienne funkcjonowanie, czy to jest promowanie określonych poglądów teologicznych, a jednocześnie życie zupełnie inaczej. No czy to są jakieś takie ryzyka, które z tym wszystkim się wiążą. A jeszcze jedna sprawa, no to pytanie trochę, gdzie służymy, jakby czym jest służba? Czy służba jest wyłącznie jakimś takim moim projekcikiem, który ja sobie wymyślam? Na pewno też jest, ale czy jest coś więcej, nie? Czy to jest zakorzenione w jakiś w szerszy kontekst Kościoła? To jest dla mnie taka ważna kwestia. No właśnie tutaj myślę, że też się pojawia pytanie natury teologicznej. To znaczy, kiedy Jezus na przykład mówi, idąc czynić się uczniami wszystkie narody i tak dalej, to czy on to mówi po prostu do jednostek i teraz każda jednostka ma budować swoją platformę, na przykład też w internecie, czy raczej, no to jest pytanie z sugestią, nie do końca szczerze zadane, czy raczej on tego nie mówi do Kościoła, który nie musi być koniecznie jedną instytucją, której wszystko jest podporządkowane, ale który jednak ma być wspólnotą. Więc może nie chodzi o to, żebym ja jako Filip Kegel teraz budował swoją platformę, ale raczej, żeby to się odbywało wszystko w kontekście wspólnoty, która w jakiś sposób bierze za mnie odpowiedzialność, przed którą ja jestem odpowiedzialny. No myślę, że to jest o wiele zdrowszy model, nie? Ale właśnie ten rozwój nowych mediów sprzyja takiej indywidualizacji, nie? Skrajnej, ja bym tak to ocenił. No to tutaj mam bardzo ciekawy wątek, taki trochę insiderski. Siedziałam bardzo dużo, jeśli chodzi o zastosowania sztucznej inteligencji w Kościele Rzymskokatolickim ostatnio. Czytałam różne rzeczy, różne wypowiedzi i tak dalej. I zaskoczyła mnie jedna rzecz, ponieważ analizowałam trochę taki przypadek pojawienia się robota religijnego, asystenta modlitwy w warszawskiej parafii, ponieważ japoński twórca tego typu technologii stwierdził, że obdaruje warszawską parafię takim oto robotem. Inspiracją dla niego samego do stworzenia takiego robota była wiara jego babci, ponieważ babcia modliła się do figurek religijnych i sakralnych. I on stwierdził, że no fajnie jakby taka figurka też odpowiedziała babci, bo babcia jest samotna. Więc stworzył taką figurkę, tylko trochę ją tak zdepersonalizował, w sensie, że ona jest podobna do figury sakralnej, ale jest po prostu biała w takim klasycystycznym stylu, żeby gdzieś tam nie była za bardzo kontrowersyjna i tak dalej. Nie jest też, nie przypomina ani Jezusa, ani Maryi i tak dalej, po prostu jest taką figurką. No i figurka pojawiła się w parafii. Stała tam parę miesięcy, finalnie trafiła do muzeum, eksperyment się skończył, BBC nagrało o tym reportaż. Taki krótki, ogólnie tam 10-minutowy, to jest jeden z przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji w ramach religii. No i proboszcz parafii na Facebooku tej parafii wypowiedział się na temat tego eksperymentu. I co ciekawe, w tej wypowiedzi pada takie stwierdzenie, że no właśnie technologia się rozwija, że my jako Kościół, jako ludzie wierzący powinniśmy korzystać z dobrodziejstw oferowanych nam przez technologię i w pewien sposób zastanowić się nad tym, co ona mogłaby robić w kaplicy i w ogóle czy jest przestrzeń na to, żeby o tym myśleć. No i zaczyna w pewnym momencie sugerować coś takiego, że może taki robot jest dobrym pomostem dla osób, które boją się przyjść do kościoła, porozmawiać z duchownym. Albo może taki robot mógłby kiedyś w przyszłości na przykład gdzieś tam profilować na wstępie już osoby, które w kaplicy się znajdują pod kątem ich problemów osobistych i może nawet uchronić kogoś przed samobójstwem. Ja sobie tak analizowałam, sobie myślę, kurczę, w sensie no czy jest taka możliwość technologicznie? No może jest, no bo rozmawia się teraz na przykład o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie, w psychologii i tak dalej. No moja osobista jakaś reakcja jest taka, ojej, może za bardzo. W medycynie ma to więcej sensu, no bo to jednak jest praca z organizmami, które są dość podobne, tak samo statystyka medyczna ma więcej sensu niż statystyki w różnych innych obszarach życia społecznego. Ale miałam takie... że dla mnie było szokujące, że Kościół rzymskokatolicki, który bardzo właśnie strzeże swojego nauczania i tak dalej, jest w stanie się, no to jest jeden ksiądz, w sensie nie chcę mówić za cały Kościół, ale przedstawiciel tego wyznania w jakiś sposób sugeruje, że ta indywidualizacja wiary jest
pewien sposób wytłumaczalna, może nie uzasadniona, ale wytłumaczalna, że niektórzy się wstydzą, że może niektórzy się boją przyjść do autorytetu religijnego, jakim jest ksiądz, że może tak by było po prostu łatwiej i jakieś benefity po prostu z tego będą. I właśnie też tak sobie analizowałam inne rzeczy. Jest też czat Magisterium AI katolicki, w którym można sobie posprawdzać, co magisterium uważa na temat różnych rzeczy. I tam też jak narracja promująca całą tą inicjatywę jest bardzo zorientowana na to, że no właśnie, że wierni potrzebują się edukować w swoim zaciszu domowym, wytłumaczyć dzieciom. I to jest bardzo takie nakierowane na jednostki. I do tego dołożyć jeszcze na przykład wzrost popularyzacji aplikacji religijnych, takich służących medytacji, odsłuchaniu sobie jakiegoś kazania, bycia w jakiejś takiej społeczności internetowej, która się tam spotyka co jakiś czas, no to właśnie tworzy jakieś takie, no nie wiem, przyzwolenie na to, żeby religia też się w taki sposób odbywała. No i ja na przykład rozumiem to w takim momencie, jak ktoś, no nie wiem, jest schorowany, nie może dojechać do kościoła, nie może być na miejscu. Też my w swoim kościele mamy osoby, które po prostu, dla których ten internet, transmisja nabożeństwa jest oknem na świat i oknem po prostu na kościół, bo nie są w stanie przyjść po prostu fizycznie ze względu na różne zdrowotne problemy. Ale z drugiej strony mam takie wow, i jednocześnie już jest przestrzeń na to, żeby myśleć o tym, czy robot może profilować kogoś i chronić od samobójstwa. To jest po prostu bardzo już poza jakby gdzieś moją sferą tego, jak ja myślę o tej technologii. I jeszcze to jest publikowane jakby w ramach refleksji proboszcza, nie? Tak. Znowu. Dla mnie ten przykład z tą figurą robotem, robot sakralny, to jest fascynujące, bo różne wątki tutaj mi się uruchamiają. Jeden jest taki, że w czasach Imperium Rzymskiego, w I wieku w świątyniach pogańskich bywało, że odbywały się takie różne sztuczki, przedstawienia, to ja już tak bardzo negatywnie do tego się odnoszę, ale właśnie, które miały jakoś ubogacić doświadczenie wiernych tej sfery sakrum, jakieś przemawiające posągi i tak dalej. Próbowano takich rzeczy. I niektórzy bibliści uważają, że między innymi do tego może nawiązywać Apokalipsa Jana, gdzie jest mowa o tym posągu bestii, który ożył, tak? Że to się nie wzięło znikąd, tylko rzeczywiście w tych świątyniach takie rzeczy się, no nie dosłownie używające posągi, ale właśnie tutaj jakieś takie próby przedstawienia tego wiernym. A z drugiej strony, no to też ciekawe pytanie teologiczne, na przykład w kontekście rzymskiego katolicyzmu, biorąc pod uwagę, że no właśnie jest cześć oddawana obrazom, wizerunkom, cześć, która, no tak jak się do tego podchodzi, przechodzi z obrazu na osobę przedstawianą przez ten obraz. Więc co teraz? Czy jeżeli byśmy stworzyli takiego robota, który na przykład byłby no tak zaprogramowany, żeby opierał się wyłącznie, nawet wykorzystywał jakiś model sztucznej inteligencji, ale opierający się jedynie na tym, co nauka Kościoła Rzymskiego mówi na temat Maryi, wykorzystał z objawień maryjnych, będzie przypominał Maryję właśnie jakoś z aparycji. No i teraz, czy wierni mogą oddawać cześć takiemu robotowi? No przecież jest to wyłącznie obraz, a cześć oddawana obrazowi przechodzi na osobę, którą przedstawia, nie? No fascynujące tutaj kierunki rozwoju, albo i nie rozwoju, ale... No, na razie to jest trochę tak, że jeżeli na przykład z tym robotem, o którym mówiłam, jego wprowadzenie w tą jakby rzeczywistość w ogóle przestrzeni sakralnej było takie bardzo okraszone takim uspokajaniem, że nie, on jest tylko asystentem modlitwy, on specjalnie nie przypomina człowieka, nie przypomina ludzkiego księdza, my nie chcemy negować jakby tego, że ludzki ksiądz jest wyżej autorytetem religijnym od tej figury i tak dalej. I myślę, że to się nie zdarzy jakoś super szybko, żeby w katolicyzmie przeszło coś takiego, co mówisz, bo jest gdzieś taki duży niepokój społeczny o to, że będzie to negowało ten autorytet tradycyjny i zaneguje po prostu jakby wyświęconych, prawdziwych księży, którzy są autorytetami i prawdziwe sztukę sakralną. Też jest mega dużo dyskusji w zakresie sztuki sakralnej, że ja nie powinno tego robić, więc tu bym się może nie bała, że nagle będzie interaktywna Maryja, która coś tam opowiada i tak dalej.
Ale są próby różnych takich rzeczy i tylko, że gdzieś tam zawsze jest twórca, który daje 100 disclaimerów w stylu, że no my wytrenowaliśmy ten model tak, żeby on się modlił, ale on nie jest teologicznym autorytetem na przykład, nie? Trochę inaczej jest tam z czatem Magisterium AI, ale też jest zastrzeżenie, że tam w ogóle są 2 tryby, bo jest tryb magistralny i jest tryb naukowy. I w trybie naukowym są też teksty, które nie są oficjalnie zatwierdzone jako wykładnia Kościoła Rzymskokatolickiego. No i można sobie to przełączyć, ale osoby, które nie zajmują się teologią jakoś, no nie wiem, czy akademicko, czy księża, no nie są zachęcane do korzystania z trybu naukowego, tak, żeby sobie nie mieszać po prostu tego, co mają w głowach. Więc to jest takie, zobaczymy za parę lat, co się będzie działo. Fascynujące to jest wszystko. Gdyby tak cofnąć się o 3 kroki i spytać, ja wiem, że znowuż to jest ogólne pytanie i to ono otwiera 1000 wątków, ale według was, jakich granic Kościół nie powinien przekraczać? Czego się powinien trzymać, jeżeli chodzi o to korzystanie z technologii i teraz, i na przyszłość? Wow. Tak, jest to znowu bardzo szerokie pytanie. Myślę jeszcze może w nawiązaniu trochę do tego, co Marta wcześniej mówiła, właśnie z obecnością, załóżmy, robotów, którzy będą mogli wspomagać w modlitwie, czy nawet gdzieś tam pomóc przeciwdziałać samobójstwom. No pytanie, znowu, po pierwsze jakby jest ten poziom refleksyjności i na tym nam bardzo zależy, w sensie dlaczego chcemy, żeby te roboty zostały zaangażowane do takich, a nie innych zadań i co to powoduje? W sensie, czy ponieważ na przykład mamy bardzo małe zasoby, nie mamy zdolności, żeby na przykład pracować z tego rodzaju osobami, nie mamy sił ludzkich, żeby zapewnić, nie wiem, osobom taką opiekę. W sensie, czy to jest przyczyna, która powoduje, że chcemy gdzieś tam zaangażować tego rodzaju technologie? Znowu, zadać sobie takie pytanie, zanim będziemy tego rodzaju media wprowadzać. W sensie, znacznie większy poziom świadomości tutaj jest potrzebny. Nie wiem, no tak, no jakby energia, którą wkładamy na przykład w stworzenie robota, który jest asystentem modlitwy dla osoby starszej, czy nie mogłaby być energią włożoną w to, żeby po prostu z tą starszą osobą przebywać, nie? I po prostu mieć taki interpersonalny kontakt, tak? No bo tutaj no trudno powiedzieć, żeby sztuczna inteligencja zaoferowała komuś taki interpersonalny, prawdziwy, ludzki kontakt. Ona może go imitować, ale no nie wiem, czy dojdziemy do takiego momentu, żeby to się zupełnie zatarło, nie? Więc jeszcze jedno zagrożenie, które wydaje mi się, a właściwie granica, której jakoś tam powinniśmy się wystrzegać, to jest ten moment, kiedy Kościół staje się takim trochę medialnym imperium, które produkuje i skupia się na wytwarzaniu określonego performance'u, nie? Czyli nabożeństwo bądź innego rodzaju spotkania kościelne stają się jakimś takim przedstawieniem, które, nie wiem, służba techniczna, mówca, wszystkie osoby zaangażowane, w tym wierni, jakby współprodukują na jakiś zewnętrzny pożytek. I to jest moment, w którym, nie wiem, te kamery, które mogą też służyć właściwym celom, ale mogą jednocześnie stać się takim sposobem monitorowania wiernych, którzy na przykład muszą się uśmiechać, prawda, żeby dobrze to wychodziło, dobrze to wypadało, dobrze wpływało na oceny, na percepcję danej społeczności. I to jest moment, w którym wydaje mi się, Kościół, stając się takim imperium medialnym, zaczyna odbiegać znacząco od żywej społeczności, bo jakby zaczyna realizować zupełnie inne cele i przestaje w pewnym sensie być Kościołem. Więc to by było dla mnie takie bardzo duże ryzyko. Ja bym powiedziała, że jakąś granicą jest to, na ile my wykorzystujemy technologię po to, żeby realizować jakieś sprecyzowane przez nas cele, które nie wynikają z tego, że technologia po prostu jest fajna, ale wynikają z tego, że nie wiem, chcemy dotrzeć z Ewangelią do pokolenia Z na przykład, nie? Albo chcemy dotrzeć no może do takich osób, dla których faktycznie dojazd gdzieś do kościoła, do miasta w ogóle jest utrudniony, no bo mieszkają w takich miejscach, w których no, ten internet jest no znowu oknem na świat i tak dalej. A na ile trochę to ma nas wyręczać w pełnieniu misji na ziemi i na przykład w ewangelizacji. I tutaj też mam sprostowanie lekkie, że to nie robot miał profilować po prostu tych wiernych odnośnie tego, czy wydają się być w złym stanie psychicznym, ale proboszcz proponował może kamerę, która mogłaby to robić na wejściu, a robot tam jako asystent modlitwy. No i właśnie pytanie jest takie,
czy naprawdę taka kamera byłaby czymś dobrym, w sensie, czy jakby dodanie misyjności kamerze, żeby ona realizowała trochę za nas, tak już profilowała osobę, którą my chcemy zewangelizować i gdzieś tam porozmawiać z nią i gdzieś tam nam wyświetlała może na jakimś ekranie w rogu, że ta osoba wygląda jak osoba, która potrzebuje porozmawiać. Czy to trochę nie wchodzi w kolizję z takim wezwaniem biblijnym po prostu do tego, że my mamy się troszczyć o ludzi, my mamy się troszczyć o starszych. My mamy się angażować w relacje, być dla ciebie wsparciem i tak dalej. Czy właśnie rozwijanie technologii po to, żeby zastępowała nas w różnych sferach jest uzasadnione? Czy technologia ma nam pomagać w tych sferach? I pytanie znowu, jak ma pomagać? No bo jest teraz, wiadomo, wielka dyskusja o tym, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, ChatGPT wpłynie na zawody różne i tak dalej. Czy jakby my patrzymy na nią w taki sposób, że nie wiem, mamy narzędzie, które w czymś tam nam może pomóc, ewentualnie wyręczyć nas, nie wiem, w biurokratycznych jakichś rzeczach, posegregować tematycznie jakieś myśli, które mamy i próbujemy sobie z tego, ale tu znowu wchodzę jakoś tam kwestie autentyczności różnych refleksji, a na ile to ma nas, nie wiem, wyręczać i niby dawać nam czas, który tracimy na różne rzeczy, a tak naprawdę więcej czasu zmarnujemy na tworzenie narzędzia idealnego, opartego na sztucznej inteligencji, który robi coś za nas, nie? Więc to jest takie dosyć dynamiczne. Nie wiem, w sensie ja bym chyba powiedziała, że wszystko zależy od celu, z jakiegoś narzędzia korzystamy, i od tego, na ile jesteśmy samoświadomi, jak te narzędzia wpływają na nas, to jedna rzecz. I jak my te narzędzia możemy wykorzystać w taki sposób, żeby one wpływały na jakieś audytorium, ale żeby ten wpływ był jak najbardziej transparentny. W sensie, żebyśmy się nie zakręcili w coś takiego, że jeżeli to działa, tutaj opłacamy, tak jak mówiłam, opłacamy lajki na Instagramie, wyświetla nam się dobrze, to znowu pytanie, czy to jest faktycznie etyczne z naszego punktu widzenia, czy takie trochę uznanie, że cel uświęca środki, nie wiem, że na przykład konto kościoła lajkowałoby jakieś randomowe TikToki automatycznie, bo się wtedy lepiej pozycjonuje. I każdemu się czasem zdarza coś lajknąć przez przypadek, to może w taki sposób. Trzeba się zastanowić nad tym wszystkim i czy to, co robimy, faktycznie ma sens i jakiś głębszy cel, przemyślany i tak dalej, nie? No tak, jeszcze może już tak podsumowując jest kwestia znowu tych gatunków, tych form przekazu. W sensie Kościół ma też pewne określone treści, które chce przekazywać. To są treści z jednej strony proste, z drugiej strony dosyć kompleksowe. I musi być ta świadomość jakby, które medium pozwala nam to adekwatnie wyrazić, które mniej adekwatnie pozwala nam to wyrazić, które treści przez nas tworzone chcemy dopasować do którego medium, bo mamy cały wachlarz ich i możemy korzystać i z TikToka i pisać długie teksty na blogach i nagrywać tego rodzaju programy i tak dalej, ale pytanie jest, na ile gdzieś tam to przesłanie Ewangelii pozostaje klarowne, pozostaje zrozumiałe i nie jest tylko może jakimś tam, nie wiem, fajnym TikTokiem, który ma ładną muzyczkę i ładną grafikę AI-ową i tak dalej, nie? Ładną to też tutaj pojęcie względnie. Tak, bo oczywiście. Czasami są złe. Ale jeszcze mam taką może górnolotną myśl, ale bardzo ładną, więc się nią podzielę, a może właśnie to jest szansa, właśnie rozwój i postęp i to, że tego jest coraz więcej i że wyświetlają się jakaś twarz Jezusa w naleśniku i tak dalej, że może to jest szansa dla Kościoła, żeby właśnie nie uczestniczyć aż tak w tej batalii technologicznej i na siłę siedzieć i po prostu rwać włosy w głowy, jak my możemy algorytmy wykorzystać do wszystkiego. Może bardziej trzeba zainwestować w to, żeby wskazać na to, gdzie jeszcze są autentyczne relacje, gdzie jeszcze są prawdziwe spotkania, gdzie można przyjść, gdzie można poznać ludzi bezpośrednio, że nie trzeba się rejestrować w 50 formularzach, że gdzie jeszcze się rozmawia w ogóle na temat tego, czym jest człowieczeństwo, co jest w życiu ważne i gdzie jest jakaś alternatywa poza tym całym światem zmediatyzowanej rzeczywistości, w której spotkanie jest fajne do momentu, kiedy kamera jest włączona, a potem każdy idzie do domu, nie? I myślę, że tutaj kościoły mają mega duże pole do dyskusji, do tego, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby przychodzili na różne rzeczy, do tego, żeby być alternatywą takich autentycznych relacji. No i też właśnie
refleksji takiej bardziej etycznej nad różnymi rozwiązaniami i pokazywania, że kurczę, że jak my nie mamy tej etyki i nie mamy gdzieś takiego poczucia, kim jest człowiek w relacji do stwórcy, czym są narzędzia, że my mamy możliwość kreowania różnych rzeczy, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, że mamy zdolność kreacji w ograniczonym zakresie, ale mamy i możemy sobie projektować różne rozwiązania, roboty i tak dalej, no to jakby w jakim celu to robimy? Kto nam ma nadać tak naprawdę kierunek tego rozwoju? Kto ma nadać jakby wartości, które my włożymy w tworzenie tej danej, no nie wiem, danego robota, czy danego czatu, czy danego czegokolwiek. No i na to jest duża przestrzeń. W sensie ja jestem autentycznie bardzo pełna podziwu do przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego za to, że oni idą do Microsoftu i rozmawiają o takich rzeczach. W sensie mówią, że kurczę, będziecie rozwijać tę sztuczną inteligencję, ale co wy z tym potem zrobicie? W sensie, gdzie jest granica? Albo na przykład uczestniczą w dyskusjach na temat robotów, które mogłyby być wykorzystywane militarnie, nie? I mogłyby zabijać inne roboty albo uczestniczyć w akcjach wyzwoleńczych i gdzieś tam zabijać jakichś ludzi. No i są mega duże dyskusje i mega duże pole do tego, żeby z chrześcijańską narracją gdzieś po prostu wejść i pokazać, że bez systemu moralnego, który jest spójny i bez etyki, no to ten postęp może pójść w wiele różnych kierunków i myślę, że chrześcijanie mają odpowiedzi na wiele rzeczy i mają no, taki solidny rdzeń moralny, żeby takimi sprawami się zajmować i gdzieś powstrzymywać różne dziwne inicjatywy, albo nawet dać takie poczucie spokoju, żeby po prostu nie ugrząść w tym takim dziwnym świadku, w którym jest trochę wyścig tego, kto zrobi fajniejszą technologię i pierwszy zdobędzie różne rzeczy, nie? Tak. Myślę, że to bardzo fajne podsumowanie tej naszej rozmowy, w której rozgrzebaliśmy wiele różnych wątków. No właśnie, że to jest, oczywiście są zagrożenia, ale są też potężne szanse i po raz kolejny myślę, że chrześcijaństwo, czy konkretnie no, wyrażające się przez Kościół, może dużo światu dać wartości, która pochodzi spoza tego świata i spoza technologii. Technologia może być środkiem do przekazywania tej wartości, nie? Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również. Cieszę się, że się zgodziłyście wziąć udział. Wam również dziękujemy, drodzy słuchacze, widzowie. I tak jak za każdym razem prosimy o ocenę 1. To było gadanie o wszystkim i o niczym, nie wrócę tu więcej. 6. Super, że mam technologię, która pozwala mi oglądać bez celibatu z takimi znakomitymi gośćmi. Tylko więcej. Prosimy też o wszelkie komentarze, refleksje, może też pytania do naszych rozmówczyń. To będziemy im podsyłać i do zobaczenia w kolejnym odcinku.